Merhaba, jestem Gaba i zapraszam Was na kolejny odcinek lekcji języka tureckiego. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ważnym temacie, jakim są samogłoski i sufiksy w języku tureckim. Zacznijmy od tego, że w alfabecie tureckim jest 8 samogłosek. One się różnie dzielą, ale nas interesują dwa podziały. Na tylnie i przednie. Tylnie, czyli a, y, o, u. Przednie, czyli e, i, y, u. Najłatwiej sobie to zapamiętać w ten sposób, że mamy samogłoski a i bez kropek oraz samogłoski e i z kropkami. Takie dwie grupy. Drugi podział, który nas interesuje, to samogłoski wysokie i niskie. Wysokie, czyli y, i, u, oraz niskie to a, e, o, Tutaj możemy sobie to w ten sposób zapamiętać, że wysokie to te, które można pisząc tak pociągnąć do góry, a te pozostałe takie okrąglejsze to są te samogłoski niskie. Do czego nam to jest potrzebne? Potrzebne nam to jest do tego, żeby móc prawidłowo użyć sufiksu, ponieważ to, jaką formę będzie miał sufiks, którego użyjemy, zależy od tego, jaka jest ostatnia samogłoska w wyrazie, do którego ten sufiks dodajemy. I tak, dla sufiksów dwupostaciowych potrzebny jest nam ten podział na samogłoski tylnie i przednie. Czyli jeżeli ostatnią samogłoską w wyrazie jest a, y, o, u, czyli te samogłoski a i bez kropek, to w sufiksie będziemy mieć a jeżeli ostatnią samogłoską w wyrazie będzie e lub samogłoski z kropkami, czyli e, i, u, to w sufiksie będziemy mieć e. Natomiast podział na wysokie i niskie samogłoski, czyli te, które można pociągnąć do góry i te takie okrąglejsze, jest nam potrzebny do użycia sufiksów czteropostaciowych. I tak, jeżeli ostatnią samogłoską w wyrazie jest lub a, wtedy w sufiksie użyjemy Jeżeli w wyrazie mamy i albo e, to użyjemy wariantu sufiksu z i. Jeżeli w wyrazie mamy u albo o, użyjemy wariantu sufiksu z u. Jeżeli w wyrazie mamy albo użyjemy wariantu z To zjawisko upodobniania się samogłosek w sufiksie do ostatniej samogłoski w wyrazie nazywa się harmonią samogłoskową, inaczej wokaliczną. Jest to niezwykle ważne zjawisko, niezwykle ważna reguła w języku tureckim. Bez jej znajomości bardzo trudno jest używać prawidłowo sufiksów. Przejdźmy teraz do podziału sufiksów ze względu na samogłoskę. Już się tam pojawiało hasło sufiks dwupostaciowy, sufiks czteropostaciowy, to teraz sobie powiedzmy, o co chodzi. Sufiksy generalnie ze względu na samogłoskę dzielą się na jednopostaciowe, dwupostaciowe i czteropostaciowe. Sufiksy jednopostaciowe to przykładowo, jest ich oczywiście trochę więcej, aczkolwiek generalnie jest ich stosunkowo mało. To są takie sufiksy jak bardzo popularny sufiks czasu teraźniejszego još, sufiks przymiotnikowy ki, lub sufiks, który wyraża wspólnotę, grupę daś. Mamy sufiksy dwupostaciowe, one są zdecydowanie bardziej rozpowszechnione. Najpopularniejszy sufiks liczby mnogiej lar, lerz, sufiks miejscownika da, de, sufiks w cudzysłowiu bez okolicznika, powiedzmy takiej formy podstawowej czasownika mak, mek oraz sufiks z czasu przyszłego adziak, edziek. Oczywiście to są tylko przykłady, tych sufiksów jest dużo więcej. Sufiksy czteropostaciowe, jest ich zdecydowanie najwięcej w języku tureckim. Przykładowo, sufiks osobowy drugiej osoby liczby pojedynczej syn, sin, sun, syn. Sufiks, który między innymi tworzy nazwy narodowości li, lu, lü. Sufiks z czasu przeszłego dy, di, du, du. Czy też sufiks tworzący nazwy między innymi zawodów dzi, dzi, dziu, dziu. To są przykłady takich czteropostaciowych sufiksów. Teraz podsumujmy sobie tę zasadę, czyli tę harmonię samogłoskową. Jeżeli mamy sufiks dwupostaciowy, w którym występuje a lub e, to jeżeli ostatnią samogłoską w wyrazie jest a lub samogłoski bez kropek, to użyjemy wariantu sufiksu z a. Jeżeli natomiast jest to e lub któraś samogłoska z kropkami, użyjemy wariantu z e. Jeżeli chodzi o sufiksy czteropostaciowe, czyli te, które mają i, u lub to po a lub będziemy mieć w sufiksie, po e lub i będziemy mieć i w sufiksie, po o lub u będziemy mieć w sufiksie u, a po lub będziemy mieć sufiks z Zwróćcie uwagę, że w sufiksach nie występuje o lub Wyjątkiem jest sufiks još, ale jest to sufiks jednopostaciowy. Jest jeszcze jedna zasada dotycząca spółgłosek w sufiksach, ale o niej powiem w osobnym odcinku, na który już Was zapraszam. Jeżeli chcecie być na bieżąco i nie chcecie, żeby Wam ten odcinek umknął, zasubskrybujcie, zaobserwujcie, zapraszam. Görüşürüz!